Zresztą muszę powiedzieć, że dwa momenty zdecydowały, że ten film powstał. Pierwszy, że Jean-Claude Carrière stał się scenarzystą tego filmu. No to otwierał, on napisał wiele scenariuszy, między innymi dla Buñuela, Urok burżuazji. To jest właśnie jego scenariusz, wiele innych. Wszystko, co nakręcił Buñuel we Francji, to jest napisane przez niego. Jego pozycja była wspaniała. I w momencie jeszcze, kiedy nieśmiało powiedziałem, że Dantona najlepiej by zagrał Gérard Depardieu, a on powiedział mi tak. Od tego momentu firma Gaumont, największa produkcja francuska, otworzyła się, że tak powiem, dla tej przygody. Zresztą na czele tej firmy stał bardzo taki ekscentryczny arystokrata, który dał szansę zrobienia we Francji za francuskie pieniądze, niekoniecznie we Francji, w Italii, ale za francuskie pieniądze dał szansę zrobienia filmu Felliniemu. Sfinansował też film Bergmana. Także nie było nic dziwnego, że właśnie Gaumont wspomaga i produkuje film Danton. Tym sposobem znaleźliśmy się w Paryżu, ja z moją żoną Krystyną. Tam spotkaliśmy Agnieszkę Holland, która w międzyczasie pojechała do Szwecji, już nie mogła wrócić do kraju, bo już nastąpił stan wojenny. Też ze swoim niedokończonym filmem się rozstała. Kobieta samotna. No i zaczęliśmy powoli montować, że tak powiem, tą grupę. W Polsce tak się sytuacja, że tak powiem, to pierwsze napięcie i pierwsze uderzenie i pierwsza gwałtowność powoli zaczęły opadać, no bo jak dobrze ktoś powiedział, że z bagnetem można walczyć, ale na bagnetach trudno siedzieć. No a tu już trzeba było przesiedzieć ten stan wojenny. No więc powoli zaczęto się zastanawiać, jakby tutaj otworzyć jakieś minimalne możliwości. Udało mi się pozyskać zgodę, żeby polscy aktorzy wzięli udział w filmie Danton i przyjechali do Paryża. Zacząłem z nimi zdjęcia właśnie z tą grupą, ponieważ to byli wszystko aktorzy, którymi pracowałem, jeżeli nie w filmie, to w teatrze i mogłem na nich liczyć, wiedziałem, co oni mogą zrobić. Grali po polsku, więc nie było tej strasznej bariery języka. I muszę powiedzieć, że kiedy nakręciliśmy tą część właśnie, a to dosyć szybko pojawił się też mój przyjaciel, z którym dawniej, Igor Luter, operator, z którym dawniej robiłem film Piłat i inni. W Niemczech no, poczułem się dobrze z nim razem, bo wiedziałem, że on z kolei z łatwością znajdzie porozumienie z tą częścią techniczną ekipy. Pojawił się Alan Starski, który stał się scenografem tego filmu. No i tu dopiero, mając fantastyczne środki i fantastyczne możliwości, rozwinął wspaniale swój talent. Także w tych dwóch dziedzinach ten film ogromnie wiele zawdzięcza i zdjęciom, i scenografii.